Dzień dobry. Chcę Ci dzisiaj opowiedzieć o prawdopodobnie najstraszniejszej wojnie, jaka toczy się teraz na świecie. A chodzi o wojnę domową w Sudanie, która wybuchła w połowie kwietnia i mimo wysiłków wielu krajów prawdopodobnie szybko się nie zakończy. Obejrzyj ten film do końca, a dowiesz się, o co chodzi w wojnie w Sudanie. Zacznijmy od dwóch zdań o historii Sudanu. Jeden z największych i najludniejszych krajów Afryki przez 30 lat był rządzony przez tego oto pana. To Omar al-Bashir, były prezydent oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał Karny o ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości. Bashir został obalony przez wojsko oraz cywilną opozycję w 2019 roku. 2 lata później wojsko dokonało kolejnego przewrotu i odsunęło od władzy cywilów, a w połowie kwietnia tego roku 2 generałów, którzy wspólnie obalali dyktatora Bashira, zaczęło bratobójczą wojnę między sobą o całkowitą kontrolę nad krajem. Pierwszy z wojskowych to de facto przywódca kraju generał Abdel Fattah al-Burhan, który dowodzi sudańskim wojskiem. Drugi to jego zastępca, generał Mohamed Hamdan Dagalo, który dowodzi paramilitarną bojówką nazwaną Siły Szybkiego Reagowania. W skład tej grupy wchodzą przede wszystkim Dżandżawidzi, czyli zbrojna grupa arabskojęzycznych bojowników, którzy mają na koncie masakry w Darfurze i masakry chrześcijan w południowym Sudanie. Ocenia się, że sudańska armia ma około 200 000 żołnierzy, a siły szybkiego reagowania około 70 000. Tyle, że znacznie lepiej wyszkolonych i uzbrojonych. Dodatkowo kontrolują oni wiele ważnych obiektów, jak rafinerie, kopalnie złota, ujęcia wody, a nawet część instytucji rządowych. Wojna w Sudanie to prawdopodobnie najbardziej okrutny konflikt toczący się obecnie na świecie. Walki trwają przede wszystkim w gęsto zaludnionej, liczącej 2,5 miliona mieszkańców stolicy kraju Chartumie, która jest teraz strefą wojny. Rządowa armia bombarduje z powietrza pozycje sił szybkiego reagowania, a bomby zabijają tysiące cywilów i niszczą setki domów. Ludzie giną też w walkach na ulicach. Domy są rabowane, a kobiety gwałcone. Nie działają banki, szpitale, nie ma prądu. Wielu Sudańczyków nie ma dostępu do jedzenia czy wody. W ostatnich dniach pojawiają się też informacje o masakrach na cywilach, jakich mają dopuszczać się siły szybkiego reagowania w Darfurze. Byłaby to powtórka z historii, bo dokładnie w tym samym regionie 20 lat temu wymordowano około 300 000 osób. Obecna wojna kosztowała już życie co najmniej 5 000 osób. Z Sudanu ewakuowano też tysiące obcokrajowców. Z domów uciekło co najmniej 2,5 miliona Sudańczyków, głównie ze stolicy. Z wojną w Sudanie wiąże się jeszcze jedna zupełnie niezwykła historia. Na początku czerwca pod osłoną nocy udało się ewakuować około 350 sierot i ich opiekunów z jednego z sierocińców w Chartumie. Placówka znajdowała się na terenie, gdzie toczyły się szczególnie intensywne walki. Dzieci, z których najmłodsze ma kilka miesięcy, a najstarsze 15 lat, przez 6 tygodni przeżywały koszmar. Wokół codziennie słychać było ostrzały, brakowało jedzenia, wody, nie mówiąc już o dostępie do lekarzy. Dzięki wysiłkom Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża dzieci udało się ewakuować w bezpieczne miejsce, ponad 200 km od stolicy. Co będzie dalej? Mimo kilku już rozejmów nie zanosi się na zakończenie wojny. Obaj generałowie są zdeterminowani, by dostać pełnię władzy w kraju. A do tego jeszcze pojawiły się informacje, że paramilitarne bojówki dostają broń od rosyjskiej grupy Wagnera. Ciekaw jestem, co myślisz. Czy świat, zwłaszcza Zachód, powinien włączyć się w próbę zakończenia tej wojny? A może powinniśmy przyjąć do Europy Sudańczyków, którzy uciekają przed walkami? Czekam na komentarze pod tym filmem. A na naszym kanale na YouTube znajdziesz więcej niebanalnych historii ze świata, których próżno szukać w polskich mediach. Mamy materiały z Bliskiego Wschodu, Afryki i nie tylko. Subskrybuj kanał podcastu Świat na YouTube, koniecznie włącz powiadomienia, by nie przegapić nowych odcinków i powiedz o nas swoim znajomym. Do zobaczenia!